Witam wszystkich na kanale International Citizen, a w dzisiejszym odcinku pomówimy na temat Filipiny, twój plan B na wypadek W. I co mam na myśli pod tym pojęciem? Pierwsze, co się nasuwa, to jest to, że warto mieć jakieś wyjście awaryjne, jakąś destynację geograficzną i finansową, do której możemy się udać w razie, gdyby w naszym rejonie było niebezpiecznie. To jest oczywiście jedna opcja, ale też możliwe, że możemy spojrzeć na temat inaczej, bo warto mieć też plan B, chociażby na emeryturę albo na przeniesienie się z wielu innych względów, czy to finansowych, czy z jakichkolwiek innych. Tak więc Filipiny to jest dobra lokacja, ale to zależy od naszych potrzeb. Nie jest jedyna, o tym wspomnę później. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jedną sprawę, którą chciałem poruszyć. Wiele osób zauważa, że Europa jest jakby jednym krajem. To znaczy, w związku z tym, że jest Unia Europejska, to możliwości wyprowadzki są większe, a jednocześnie nie są. Dlaczego tak uważam? Bo w przypadku, gdyby zaistniała jakaś sytuacja nadzwyczajna w Polsce, powiedzmy, to gdy wyprowadzimy się chociażby do takiej Hiszpanii, to może być dobrze, ale nie musi być dobrze, bo sytuacja może się zmienić diametralnie w taki sposób, że powiedzmy władze uznają, że mogą sprowadzić obywateli z powrotem do danego kraju. Poza tym, jeżeli chodzi o obręb Unii Europejskiej, to jest jedno prawo, nie ma separacji gospodarczej, ani finansowej, ani geograficznej. Geograficzna jest, co prawda, ale to jest na podobnej zasadzie, jakbyśmy byli w tym samym domu, tylko że w innym pokoju albo na innym piętrze. To, że uciekniemy przed pożarem, który jest w jednym pokoju, do drugiego pokoju, to nie znaczy, że to nas może w każdej sytuacji uratować. Najlepszym rozwiązaniem jest wyjść z domu. Tak więc ja uważam, że czy Filipiny, czy nie, to jest jeden temat, ale ogólnie rzecz biorąc, jak chcemy mieć taką destynację B na wypadek W, że tak powiem, to najlepiej brać pod uwagę lokacje, które są niezależnie geograficznie, prawnie i finansowo. I w takim wypadku, jakbyśmy chcieli taką uniwersalną lokację, to oczywiście taka lokacja jest poza Europą, czyli na przykład Filipiny. Chociaż to nie jest jedyna opcja. Co mogę powiedzieć więcej? Jeżeli chodzi o Filipiny i bezpieczeństwo, to tutaj bym powiedział, że na plus jest to, że jest brak bezpośredniego zagrożenia na chwilę obecną i ogólnie rzecz biorąc, tak jak to ma miejsce chociażby w Polsce. Polska geograficznie jest tak położona, że historycznie w każdym wypadku, gdy następowały napięcia pomiędzy blokiem wschodnim i zachodnim, Polska niestety nie wychodziła na tym najlepiej. Jeżeli chodzi o Filipiny, sytuacja jest w nowoczesnej historii, w obecnych czasach dużo lepsza. Nie jest idealna, to tam też są różne sytuacje, które mogą zaistnieć, ale ogólnie rzecz biorąc jest w miarę stabilnie. Do tego mogę dodać, że niskie koszty życia. Jeżeli chodzi o destynację B, to warto wybrać taką, która nie generuje dużych kosztów, że w razie gdybyśmy chcieli tam się przeprowadzić, to możemy też zredukować koszty naszego życia. Zarządzanie finansami na Filipinach. To jest kolejna sprawa do omówienia. Jeżeli chodzi o ten punkt, to mogę powiedzieć, że jako turysta można posłużyć się portfelami finansowymi. Jeżeli chodzi o otworzenie konta bankowego, to bezpośrednio po przyjeździe na Filipiny najłatwiej jest zdobyć wizę turystyczną. Oczywiście to nie jest jedyna wiza, którą możemy zdobyć.
ale po jej zdobyciu, a właściwie to jest proces automatyczny dla Polaków, Visa on Arrival, czyli po przyjeździe na lotnisko od razu mamy wizę. O wizie to już troszkę powiedziałem wcześniej, ale jeżeli ktoś nie oglądał poprzednich odcinków, to wygląda to bardzo przyjaźnie dla Europejczyka i dla Polaka. Po przyjeździe wbijają nam wizę na miesiąc czasu, którą możemy przedłużać do maksymalnie 3 lat. Po okresie 3 lat musimy opuścić Filipiny na czas 24 godzin. Po 24 godzinach możemy wrócić z powrotem i zacząć od nowa ten cały proces. Tak, i jeżeli chodzi o otworzenie konta bankowego, to jest sytuacja nieco utrudniona, żeby założyć konto bankowe na Filipinach, będąc turystą. Z tego, co się orientuję, to trzeba mieć Alien Card, kartę pobytu i to nie jest tak od razu. Ale można się posłużyć, tak jak wspomniałem, portfelami finansowymi. I tutaj opcje popularne są na przykład Gcash. To jest portfel finansowy i możemy po prostu w wielu miejscach płacić na podobnej, powiedzmy w cudzysłowie, tak żeby wytłumaczyć osobom, które nie wiedzą, odrobinę na podobnej zasadzie, jak mamy na przykład Google Pay. Tylko że na Filipinach Google Pay jest bardzo mało popularny i w małej ilości punktów możemy zapłacić. Raczej w dużych miastach. W Manili, w niektórych miejscach, może w Cebu, a w pozostałych to nie wiem. Jeszcze oprócz Gcashu jest PayMaya. Trochę dłużej na rynku jest niż Gcash i jest też bardzo popularna forma płatności. Żeby otworzyć Gcasha albo PayMaya, te portfele finansowe, wystarczy kupić po przyjeździe numer SIM card, do tego zeskanować paszport i posiadać e-mail. I to wszystko. I możemy już od razu płacić i trzymać tam jakieś drobne środki płatnicze. Poza tym jeszcze jednym rozwiązaniem bardzo ciekawym, ale może trochę mniej popularnym, jest coins.ph. I ten portfel finansowy do płatności różni się tym, że można trzymać na nim kryptowaluty. Dla tych osób, które preferują takie formy bezgotówkowej płatności. Co poza tym? Są popularne płatności gotówkowe, czyli nie ma problemu, jeżeli mamy kartę Mastercard lub Visa ze swojego kraju, przyjeżdżamy, możemy płacić w dużych miastach. Ale głównie ja bym powiedział, że ciągle jest bardzo popularna gotówka na Filipinach, czyli płatność gotówkowa. Oczywiście też złoto jest popularne, ale już nie do płatności takich bezpośrednich, ale ogólnie rzecz biorąc. Jakbym miał na to spojrzeć z boku, to odrobinę to wygląda tak, jakby na Filipinach było mimo wszystko w pewnych zakresach trochę więcej wolności finansowej, bo ciągle można jednak tą gotówkę używać i ona jest, ja bym powiedział, najpopularniejsza, a szczególnie w mniejszych miejscowościach lub na wioskach. Kolejny punkt, czasowy pobyt na Filipinach. Jeżeli ktoś wybiera destynację B, do której będzie chciał zaglądać albo będzie ją używać w sytuacjach nadzwyczajnych albo od czasu do czasu, to warto wziąć pod uwagę głównie te miasta, które są najbardziej rozwinięte i te, które mają lotniska międzynarodowe. Bo oczywiście możemy wybrać się i kupić, na przykład posiadać jakieś miejsce zamieszkania, kondo w lokalizacji, która jest bardzo malownicza i powiedzmy to są jakieś piękne wyspy, Boracay, tylko że to zależy oczywiście od nas, ale będzie to mniej wygodna destynacja, ponieważ żeby się tam dostać, to najpierw trzeba przylecieć powiedzmy do Cebu albo do stolicy, do Manili, a następnie wziąć kolejny transport, żeby dostać się tam.
i to jest trochę uciążliwe. Poza tym, jeżeli chodzi o dostęp do internetu, dostęp do wszystkich zachodnich mediów, czyli prądu, który nie będzie zakłócany brownoutami, czyli wyłączeniami prądu, który będzie szybki, stabilny. Jeżeli chcemy nowoczesne wszystkie udogodnienia, które mamy na zachodzie, to praktycznie jesteśmy ograniczeni do największych miast. Ja bym powiedział, że Cebu, Manila, może ewentualnie Davao, a poza tym, jeżeli udamy się do mniejszych lokacji, to zawsze to będzie kompromis, czyli może kupimy mieszkanie trochę taniej, albo będzie coś, co nam się bardziej podoba, ale będzie za to tak zwany trade-off, coś za coś, że nie będzie czegoś, jakichś usług będzie brakowało, albo na przykład internet może nie być tak stabilny i szybki, albo jeżeli potrzebujemy dostęp do usług jakichś biznesowych, to też to będzie ograniczone. Tak więc jeżeli ktoś chce destynację B po prostu, żeby wskoczyć w samolot i zaraz tam być, to ja bym powiedział, że Manila albo Cebu to są najlepsze lokacje. Z czego do biznesu, to ja bym powiedział, to jest oczywiście moje prywatne zdanie, Manila jest najlepsza. Wszystko tam jest priorytetem i także jak spojrzeć na rozwój kolei i środków transportu, to ja bym powiedział, że w tamtych regionach okolicy to jest wszystko najbardziej rozwinięte. Co jeszcze można powiedzieć? Mogę wspomnieć tak ogólnie, jakie są rodzaje wiz. Oprócz wizy turystycznej, którą wiadomo, że można dostać najszybciej i najłatwiej, automatycznie wręcz, jest też wiza nomad. To jest coś nowego, czyli dla osób, które pracują online. Mogą przenieść się na Filipiny i muszą tam spełnić pewne kryteria, czyli to dotyczy udowodnienia dochodu i na jakim on jest poziomie. Jeżeli spełniamy kryteria, to możemy tam przebywać i być tak zwanym cyfrowym nomadem. Poza tym jeszcze są takie opcje jak chociażby wiza emerytalna. W tym temacie, przynajmniej wcześniej, to się oczywiście zmienia, więc nie chcę wchodzić w szczegóły. Pamiętam, że wcześniej była taka opcja, że wymaganie było wiek 35 lat od 35 roku życia i obowiązek złożenia depozytu w wysokości, o ile się nie mylę, $20,000 na specjalne konto. I szereg, ale pomniejszych innych wymagań, łatwych do spełnienia. I to wszystko. I mogliśmy się stać emerytem. Po prostu dożywotnio zostać na Filipinach. Oczywiście na wizie emerytalnej nie można pracować. To jest jedna sprawa. Na wizie turystycznej tak samo. Żeby pracować, to musimy mieć albo wizę biznes, czyli otworzyć biznes na Filipinach, co jest możliwe oczywiście, ale nie polecam tego osobom, które nie znają się na biznesie i nie mają dużego kapitału, ani dla osób, które chcą w teorii przeznaczyć 100% swoich środków albo większość na ten cel, bo może to nie wyjść. To jest bardziej dla zaawansowanych, doświadczonych, powiedzmy, graczy. Inna wiza, która pozwala na pracę i pobyt stały, dożywotni, to jest wiza dla małżonka. O ile się nie mylę, nazywa się wiza 13A. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo od szczegółów są osoby, które się tym trudnią, ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli mamy żonę z Filipin, powiedzmy, to sytuacja nasza jest bardzo ułatwiona, żeby zdobyć pobyt stały na Filipinach, możliwość pracy i wtedy nie ma problemu z pozostałymi sprawami, na przykład z kontem bankowym. Jeżeli chodzi o zakup ziemi, to wtedy można kupić też na spółkę z małżonką. Natomiast jeżeli chodzi o zdobycie obywatelstwa, to nie ma prostej drogi na Filipinach, żeby to zrobić. To znaczy, technicznie rzecz biorąc, jest sposób, ale mało kto się na to decyduje, bo Filipiny nie uznają podwójnego obywatelstwa. Tak więc, żeby dostać obywatelstwo filipińskie, trzeba zrzec się wszystkich pozostałych obywatelstw.
powiedzmy, dla przykładu, mamy obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jeżeli chcemy zdobyć filipińskie, oprócz konieczności spełnienia ich wymogów, podejrzewam, że zdania testu z języka Tagalog, czyli filipińskiego języka i wiedzy o Filipinach, trzeba spełnić w zależności od tego, na którą drogę się zdecydujemy, inne wymagania. No i oczywiście trzeba oddać wszystkie obywatelstwa, zrzec się ich. I dopiero wtedy, po przejściu całego procesu, można starać się o zdobycie filipińskiego obywatelstwa. Zagrożenie, pewna trudność może być taka, że jeżeli zrzekniemy się pozostałych obywatelstw, to nie jestem pewien, nie mówię tak, nie, ale nie jestem pewien, czy uda nam się z powrotem je uzyskać. I możemy zostać w sytuacji, gdzie mamy filipińskie obywatelstwo, a nie mamy pozostałych. A filipiński paszport niestety, ale jest, jeżeli chodzi o podróże międzynarodowe, bardzo słaby. Tak. Co jeszcze mogę dodać? Jeżeli chodzi o plan B, to na Filipinach można zakupić na przykład kawalerkę i niekoniecznie trzeba wydawać duże pieniądze, bo naprawdę można dostać kawalerkę w dzielnicy biznesowej, w bezpiecznych warunkach, w ładnej dzielnicy czystej, wszystko jest super, za rozsądne pieniądze. Oczywiście nie będzie duża, ale jako plan B na wypadek W, jak to wcześniej wspomniałem, to nie ma problemu najmniejszego. Chciałem wstępnie ogólnie powiedzieć o charakterystyce mieszkania w bloku, bo jest ona zgoła odmienna, ta sytuacja, od tej, którą mamy w Europie. Domyślnie dla Europejczyka, Polaka czy Brytyjczyka mieszkanie w bloku kojarzy się po prostu z tym, że jest blok i mamy w nim mieszkanie i mamy domofon i to wszystko. Ale jeżeli chodzi o Filipiny, to jeżeli mówimy o mieszkaniu w bloku, czyli kondo, apartament dla obcokrajowca, to praktycznie każdy blok w standardzie ma ochronę całodobową, kamery CCTV i dodatkowe zabezpieczenia. Jest to w sposób hotelowy zrobione, czyli jest recepcja, na której jest strażnik z bronią i do tego on sprawdza każdą osobę, która wchodzi. Jak jej nie zna, to się pyta. Podam przykład. Jeżeli chciałby odwiedzić mnie kolega, mieszkam w bloku, powiedzmy na 10. piętrze, numer 25. I w takiej sytuacji, jeżeli wchodzi kolega do bloku, to automatycznie zatrzymuje go ochroniarz na samym dole i pyta się, do kogo pan przychodzi, pyta się imię, nazwisko i następnie ochroniarz dzwoni do mnie i pyta się, dzień dobry, tutaj ochrona, ten i ten pan chciał się z panem spotkać, czy mamy go wpuścić, czy nie. I tak to wygląda ta procedura na Filipinach. Dodatkowo często w budynkach są wbudowane car park, czyli miejsce na samochód i zasada jest taka sama. Przy wjeździe na parking jest ochroniarz z bronią i sprawdza każde auto, które wjeżdża, więc tam nie ma żadnych problemów z utrzymaniem bezpieczeństwa. I w takich warunkach, jeżeli mamy mieszkanie, to nawet jak zostaje to mieszkanie puste przez nawet cały rok, to możemy spać spokojnie, że nikt nam nic nie ukradnie tam, ani się nie włamie. Jeżeli chodzi o Europę, to sytuacja wygląda inaczej, bo z reguły ochrona nie jest obecna w blokach. To tyle, jeżeli chodzi o charakterystykę bezpieczeństwa, więc mimo, że to jest kraj trzeciego świata, jak się ogólnie mówi, to jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w blokach, w apartamentach, w dzielnicach biznesowych, to ja bym się skłaniał ku temu, że jest bardziej bezpiecznie niż w takim przeciętnym bloku w Europie, w Polsce czy w Wielkiej Brytanii, w którym nie ma ochrony. To jeżeli o ten punkt chodzi, to wszystko. I szósty, ostatni punkt, który bym chciał wspomnieć, to są inne opcje.
A mianowicie Filipiny to nie jest jedyna destynacja jako plan B. Są lepsze, są gorsze, to zależy od indywidualnej oceny sytuacji. Dla każdego jest coś innego, ale kierunek, którym ja się też trochę zainteresowałem wcześniej, to są 2 kierunki na Karaibach. Wiem, że to jest zupełnie inna destynacja, zupełnie inny kierunek, ale co tam jest ciekawe? Jeżeli chodzi o obywatelstwo, na Filipinach ciężko je zdobyć, a jeżeli chodzi o Karaiby, to istnieje taka opcja jak obywatelstwo przez inwestycje. To się oczywiście płynnie zmienia, ale są kraje takie jak na przykład Dominika albo St. Lucia. Wiem, że może to brzmieć mało popularnie, ale szczególnie ten drugi kraj mi się podoba, St. Lucia. I jak to wygląda? Mamy powiedzmy $200,000 i jest plan na zdobycie w tym kraju obywatelstwa. Wystarczy, że zainwestujemy w nieruchomość w St. Lucia, powiedzmy o wartości $200,000 i mamy przyspieszoną drogę do zdobycia obywatelstwa i powiedzmy po pół roku dostaniemy paszport tego kraju. Ten kraj jest bardzo malutki, to jest taka sprawa, ale wyobraźmy sobie sytuację, jeżeli mamy takie pieniądze, zainwestujemy je w nieruchomość, którą mamy w tropikalnym, pięknym kraju. Na Karaibach zresztą był kręcony, nie wiem czy to w St. Lucia, czy w którymś kraju obok, chyba w którymś kraju obok, film Piraci z Karaibów. Niektóre ujęcia były nagrywane tam, o ile się nie mylę. I wyobraźmy sobie tak, wpłaciliśmy te $200,000, mamy dom w bardzo ładnej lokalizacji, tak zwana remote area, z dala od wszystkiego, z dala od konfliktów, z dala od problemów i mamy paszport danego kraju, możliwość wyjazdu w razie W, możliwość otwarcia konta bankowego, możliwość zarejestrowania biznesu tam, więc jeżeli by była taka sytuacja, że powiedzmy w Europie strasznie nas męczą podatkami i innymi rzeczami, są różne sytuacje, to możemy na przykład zarejestrować nasz biznes tam. I taka sytuacja sprawia, że jesteśmy w cudzysłowie nietykalni. Oczywiście, jeżeli robimy coś w granicach prawa. Nie mówię tu o łamaniu prawa, tylko mówię o normalnych sytuacjach. Więc to jest taka ciekawostka na koniec. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do oglądania następnych odcinków. Cześć!